A ja witam serdecznie, Zając z tej strony. Witam i zapraszam na szturm na fort, gdzie schronił się wódz romano-brytońskiego Powis. Także, proszę Państwa, nasza germańska armia będzie szturmować te dawne rzymskie fortyfikacje. A Wy możecie w tym czasie stawić łapę w górę i soczysty komentarz, aby nakarmić statystyki YouTube'owe. Taranem od razu uderzamy na mury. Nasi berserkerzy, znaczy na bramę, nasi berserkerzy razem z dwoma oddziałami. Aha, bo wy tutaj będziecie przeszkadzać. Może jeden oddział tutaj, drugi oddział tutaj. Piechoty, pyk. Z tej strony i nasi wodzowie na ten fragment muru. Mam nadzieję, że taran dojedzie. Nie zostanie spalony. Co my mamy na murach? Na murach mamy Spear Infantry. Idealnie zostanie zmasakrowana przez naszą ciężką piechotę uderzeniową. Tutaj mamy łuczników, co jeszcze jest pyszniejsze. Niestety wróg posiada pseudofalangę. Jakichś ziutków w kapturach. Więc nasze oddziały kawalerii na razie udziału bezpośredniego w bitwie brać nie będą, ale spokojnie mamy potem 3 oddziały szturmowe, których zadaniem będzie przebicie się przez bramy nieprzyjaciela. A teraz, panowie, stawiać te drabiny, szturmować, zalać nieprzyjaciela. Zalać nieprzyjaciela naszym teutońsko-germańskim żelastwem na murach. Czy wy rzucacie tymi? Jakby to byli jeszcze spearmeno-oszczepnicy, to byłby problem. Ale to są zwykli spearmeni. Jakby teraz rzucili tymi oszczepami, ojejciu, to by zabolało. Ich tu jest 59. Dobrze, dobrze. Chodzą na mury z jednej i z drugiej strony. Tutaj zaraz pierwsze oddziały. 11-12, patrzcie, niby nasza elita, niby złote doświadczenie, a dalej muszą szturmować, bo brakuje nam oddziałów właśnie takich szturmowych. Dobra, proszę się nie bagować, bo tu już widzę, że się bagują. Proszę się nie bagować, proszę się desantować i wroga masakrować. Od razu tutaj pomóc. A procarze robią kawał dobrej roboty i pukają grzecznie do drzwi. Ale wieżyczka ładnie ich wystrzelała. Wyłom w bramie, idealnie. Posyłaj naszą ciężką piechotę, znaczy naszych spearmenów, ciężkich, uderzeniowych. Czyżbyś wróg cofał na plac? Jeżeli cofa na plac, to tym jeszcze lepiej. Po prostu go na placu wystrzelamy, a w międzyczasie zabezpieczymy sobie mury. Dobra, pomóż tutaj z tych łuczników wybić, żeby na plecach nic nie zostawało i zwierzyczek nie strzelało. Tutaj świetnie nasi berserkerzy. Mają solidny przyczółek na murach i tutaj z tej strony nasi ciężcy topornicy walczą ze spearmenami wroga. A ty tą falangę na mury żeś władował! O kurde, coś ty wyczarował. Dobra, to bierzemy tych naszych włóczników, którzy mają oszczepy na mury, rzucą sobie tymi łoszczepami. Schweins Walls! Świetnie, Schweins Wallsy zostały zdobyte. Dawaj więcej piechoty do miasta. Wspomożemy naszych w takim wypadku. Ty, bo on więcej tych pik na mury ładuje. Co ty gadasz? Ładowanie pikinierów na mury to jedna z głupszych rzeczy, jakie można zrobić. Bo oni nie mogą wykorzystywać swojej falangusi, że tak powiem. Dobra, zobaczmy, czy możemy tutaj spokojnie rzucić tymi oszczepami. Zarzucić łoszczepy oponenta. Ci procarze, aha, dobra, to wy się obróćcie, będziecie z nimi walczyć. Dobra, kolejny oddział oszczepników, tutaj pyk z tej strony. Poszły te oszczepy? Chyba jeden oddział rzucił, bo pospadały, lecą te oszczepy. Patrz jak ich masakrują, patrz jakie straty. Dobrze, tego bym chciał. Victory is ours. Dobrze. Rzucać tymi oszczepami, pomóc naszym. Wy panowie, rzucacie tutaj na tych, co nam władowali się na mury. Wy pomóżcie na pleckach z tym oddziałem, no i został sam wódz, który samotnie stoi na placu. Ty, to takie faktycznie rzymski wajbik. Znaleźli jakieś keski pozostałe. Jeszcze te proporcje z tymi wężosmokami. Dobrze to wygląda. O, i tu jeszcze jeden oddział rzucili. Tu jeden z naszych wodzów walczy, jeden generałów. Trzeba będzie go tam wspomóc. Żeby procarzami na razie podjechać. No, na górę panowie, ładować się. Ej, stracimy całe te nasze dwa wyniszczone elitarne oddziały. Trudno, i tak byśmy ich bardzo szybko nie przetrenowali. W ogóle byśmy ich praktycznie nie przetrenowali. Nie wiem, gdzie oni tam daleko są. W drzewku rozbudowy osad.
to nam się po prostu sloty w armii zostają. No mogliśmy ich z drugiej strony gdzieś zostawić, żeby sobie czekali w osadach. No ale przynajmniej posłużyli jako piękna pięść szturmowa na nasz atak. Możemy wysłać naszego wodza, żeby zawalczył z wodzem nieprzyjaciela? Co złego może się stać? Naprzód Teutoni! Uderzać! W ogóle on chyba z tyłu stoi i cały impet szarży na plecy dostał. Dobra, teraz z tej strony wiedzie nas jeszcze naszymi tymi. 14. Kurde, bo ten nasz ginie. Weź go cofnij, bo jak nasz wódz tak randomowej i głupiej bitwie padnie, to będzie nieprzyjemnie. A tu mamy 3 oddziały włóczników. Niech oni się tym zajmą. Dobra, cofnij naszą jazdę lekką. Jednak to jest wódz romano-brytyjskiej frakcji. Faktycznie ma tą gwardię swoją mocarną. Ale włócznicy się tym zajmą. No on się przewija, no normalnie jak ten król Artur z tą swoją ostatnią gwardią. Przejeżdżający przez masę germańskich najeźdźców. Prawda, nie jesteśmy Sasami, a Jutami. Dlatego tym razem to my zwyciężymy. Patrzcie, jak na plecy dostali szarżą tymi naszymi oddziałami włóczników. Dobrze. Ale cały czas się broni, cały czas walczy. 6 już zostało. Dawaj naszym wodzusiem. Wjeżdżaj w nieprzyjaciela. To musi być on, nie? Z tym fioletowym kitkiem. Ta, dostał, dobra. Wódz wroga, król wroga, szefu wroga, pokonany. A jego gwardia walczy dalej, nie? Nie spanikowali. Dobra, no i fort zdobyty. W szturmie, stratach. Może część tych naszych elitarnych oddziałów mimo wszystko przeżyła, tam rzucona w pierwszym rzucie na mury. Ale mamy ładnie zabezpieczony cały ten Kent. 12 000. Dobre jest to, że przy doktrynie Rudego my nie niszczymy zabudowy. My tylko pozbywamy się zbędnej populacji. Pyk. To jest fort, ale to jest fort, że tak powiem, z możliwościami? Nie, oba oddziały elitarne nam wyparowały. To jest fort, rozumiesz, z możliwościami? I my ten fort oczywiście wykorzystamy. Tylko na razie zaczniemy od zniszczenia tej dzikiej kapliczki. Tutaj postawisz kapliczkę, która daje morale rekrutowanych jednostek. Bardzo dobrze. No i, że tak powiem, cały ten kawałek jest pod naszą kontrolą. I teraz możemy zdecydować, czy idziemy na północ Londynu. Tu jeszcze są 2 osady. Czy szykujemy się na wojnę z Sasami. A może idziemy troszeczkę poplądrować rzymskich pozostałości w Galii, bo to jest kolejna piękna, praktycznie niebroniona osada. 11 000 populacji. Ale tu szekli by było. Jacie. 3 osady do zupienia. Z tym naszym agentem Ojfed znaleźliśmy. Nie, Dyfed, sorry, to jest D, a nie O. Królestwo Dyfedu żeśmy znaleźli. Zielony gołąbiuch. A dziś tutaj spotkaliśmy. Zrób kółeczko, żeby zobaczyć, jak tu wygląda sytuacja. Przejdziemy na drugą stronę Tamizy. Tu nasz agencina handluje, ty podświetlasz teren. To w sumie tak, tu jest jedna osada. I tu jest druga osada. I to są 2 osady, które również można by było, że tak powiem, dotknąć doktryną Rudego. Tylko pytanie, czy my zdążymy je zdobyć, czy ci południowi Anglowie ją zdobędą, bo tutaj jest jedna operacyjna armia, która zakładam będzie krążyć i próbować jak najdłużej bronić tych osad. No, chyba że przyjdą jakieś posiłki oponenta z zachodu dalekiego. Dobra, my możemy zrobić z samego końca turę. A, i w końcu nasze 2 armie się połączą. Pysznie. Może jeszcze jednego agenta i jeszcze jednego szpiega. W sensie jeszcze jednego kupca i jeszcze jednego szpiega. Dobra, 17 000. Nice. Kipujemy turę. 466 naszej ery. To był rok złych wieści w zachodnim Rzymie i lepszych na wschodzie. Na wschodzie cesarz Leo odparł chuńską inwazję na Dację. Hunowie złupili Bałkany, ale nie byli w stanie zdobyć Konstantynopola dzięki potężnym murom, które teraz są odbudowane i wzmacniane na zachodzie. Wizygocki król Teoderyk II został zmarznięty przez Erika, swojego młodszego brata, Eurika, który teraz zasiada na krwawym gockim tronie. Proszę bardzo, rzezimieszki, barbarzyńcy eliminują się sami. No kto by się spodziewał?
Przy okazji Euryk zajął większość Hiszpanii i Septymanii, dodając je do swojej domeny, tak? I potem wysłał ambasadę do wschodniego Rzymu, domagając się swojej niezależności. Proszę bardzo. Dobra, szekle, 15 000, dobrze, faktycznie my dużo zarabiamy z tego łupienia. Fajnie jakby jeszcze na przykład była mechanika, że tej taniej siłę roboczą, którą zdobywamy z miast, rozsyłamy do naszych osad i jak mamy pobudowane te centra handlu, tanią siłą roboczą, to one jakoś tam procentowo lepiej działają. Przez ten czas jak mamy tą dodatkową populację. Mamy jakieś ciekawe budyneczki do stawiania w stolicy? Nie, ale możemy zrobić jeszcze wyższy poziom kapliczki. A zrób jeszcze wyższy poziom kapliczki, te jednostki będą lepsze, jakościowo rekrutowane. No i tutaj również kapliczek, bo to jest zdobyczna prowincja. Trzeba ją oczywiście jak najszybciej ponawracać. A mamy 12%. O kurde, ale Sasi tutaj prowincji pozajmowali. Co ty gadasz? Ja tak właśnie się zastanawiam, czy może lepiej nie odpuścić tych północnych prowincji, tej wschodniej Anglii na tych bagnach, zostawić sobie silny garnizon w Londynie, a samemu się skupić na walce tutaj z Sasami o te prowincje. Ale zobacz, jakie oni tutaj, rozumiesz? O, rzymska flota. Zobacz, rozumiesz, jakie oni tutaj posiadają, rozumiesz, ten Teges. Rozumiesz? To jest... To są, no tu mają puste osady, ale jakie oni armię posiadają? Ty, tu wszystko normalnie, praktycznie nie ma garnizonów. Wszystko można by najechać i splądrować. To wszystko tutaj, to są tak wielkie osady, niebronione praktycznie, ani Rzymianie, ani Frankowie. Rzym z Frankami nie walczy, nie? Poczekaj, jak my możemy to sprawdzić jakoś szybko i odpowiednio? Dobra, są Frankowie. Frankowie to w ogóle są sojusznicy Rzymu. O, proszę bardzo. W ogóle są dwie frakcje Franków. Są Salicy Frankowie i Rzeczni Frankowie. Zakładam, że gdzieś tutaj głębiej z Nadrenem czy coś takiego. No moglibyśmy tutaj całe to wybrzeże, ten tutaj cyk, 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 poplądrować i albo się tam osiedlić znowu po drugiej stronie kanału La Manche, albo potem im posprzedawać te osady w zamian za zawieszenie broni. Kusi. Dobra, tak czy siak dalej na północ nie idziemy, pogadajmy z Powis. Nie chcielibyście zawieszenia broni? Very demanding. Very demanding. Upadacie? Zajęliśmy wszystkie wasze praktycznie osady na wschodniej Anglii. Południowi Angliowie dobijają to, co wam zostawią, a wy mówicie bardzo, bardzo wymagająco. Ja myślałem, że my jeszcze jakieś szekle. Dobra, nie, no to elo. No to elo. No to żegnamy. No to tyle my widzieli. I z wami gadali. 17 000 i to powoli zarabiamy sami z siebie, swoich osad. Powoli stajemy się ważnym graczem w regionie. Również naciskając na handel tanią się roboczą. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Rozbuduj port, bo ta widzę, że osada ma potencjał portowy i to mocno. Po jednym poziomie portu znacząco dochód wzrósł z tej osady. Cieszy mnie to niesamowicie. Holy Man? Religijna konwersja, ale co to jest? Nasze. O, mielibyśmy misjonarza, tak? No dobra, 4000, ale mielibyśmy własnego misjonarza. Podoba mnie się to. Zbudujmy. Wojna wypowiedziana. Nie wiem, gdzieś w Irlandii chyba? Jeżeli nie wiem, co to za frakcja, domyślnie mówię, że to Irlandia. Rozstawimy szpiegów na pograniczu z Sasami, żebyśmy kontrolowali sytuację, jakby chcieli tymi krzaczkami przedzierać się z dużą armią, to będziemy wszystko widzieć. Tutaj możemy jeszcze jednego szpiega gdzieś tu postawić. O, tak żebyś te dwie osady widział, świetnie. A tutaj nasz kupiec szedł, bo z tego co widziałem z koni 227 szekli na turę dochodu. Mucio fajne. A my tymczasem szykujemy się do inwazji na resztki Rzymu, rozumiesz? Dobijemy Rzym i to, co z niego zostało. Franków też przy okazji będziemy troszeczkę gnębić. Tutaj zdobywca Londynu będzie przewodził tej naszej inwazji. Na razie chciałbym wszystkich zgromadzić, powiedzmy, dwie nasze armie ofensywne, inwazyjne. Zostaw tu może jednego... Zostaw tu jednego generała. Potencjalnie jako garnizon.
Zostaw może tych łuczników, bo z nich nic już nie będzie. No może ten jeden oddział łuczników dej. Albo w ogóle weź was połącz i daj tych drugich. Połączymy te armię i lecimy. Tylko musimy zrobić desant jednocześnie, bo potem jak nas wybuchnie wojna, to ta gigantyczna flota rzymska będzie mogła nas w teorii odciąć. 467 naszej roku, naszej ery, w tym roku cesarz Leo ze wschodu, jego generał Antemius wybrali cesarza zachodu i swojego i sojuszników osobiście z Ricimerem, de facto władcą Rzymu, poprzez mariaż z Alypią. Król Gaiserik rozszerzył swoją działalność piracką, rajdując i niewoląc ludzi żyjących w Ellerii i Peloponezie i innych częściach imperium. A Leo z połączonymi siłami Ricimera, czyli zachodniego Rzymu, odnieśli kilka zwycięstw. W Irlandii zmarzł jakiś święty Benignus. Jest jak jest. Niestety straciliśmy kupca. Nie wiem, czy jest sens inwestowanie w tych kupców, bo na tym poziomie trudności oni docelowo będą padać jak zające. Ale dużo się pobudowało, to dobrze. Zrobimy... O, proszę bardzo. Kolejny bonus. Scope School. Ciekawe, nowy budyneczek. Patrzę, czy jeszcze mamy coś, co by nam się przydało. No możemy zrobić to, kosztuje 2000. Mocno nas pociągnęło po skarbcu przygotowania do tej inwazji. Mocno. Dawaj to podnieść do zadowolenia, bo tutaj cały czas spada. Mocno nas pociągnęło po skarbcu przygotowanie do tej inwazji łupieżczej na Rzym. Londyn 5500. Nice. Very nice. I tu można porty wyższego poziomu zrobić. 7 tur, 6400 kosztuje. Mucio dużo. A tu się zrobiła kapliczka i brakuje szekli. No niestety, jest jak jest. Czy my wchodzimy na minus? Nie, ale spadamy z powrotem do 10 000. Wojna wypowiedziana. Leismer z Dyfet. Dobra, proszę państwa, nie ma co czekać, bo szekle... Oj, wy nie macie zasięgu ruchu, to jedną turę poczekacie sobie na tych łódkach desantowych. W następnej turze dwie praktycznie nasze pełne armie rozpoczynają desant. Fajnie, gdybyśmy... Gdzie jest ten nasz kupiec? A, my dwóch kupców straciliśmy. Jednego tu, a drugiego tutaj, który szedł do tych... tymi końmi handlować. A, no to fajnie. No to chyba nie ma sensu inwestować w tych kupców. Byśmy musieli gdzieś po wyspach chować. Bo tak to żaden prawdopodobnie nigdy się nawet nie zwróci, bo będą ich przechwytywać. Ale 300 prawie szekli co turę dodatkowego dochodu z handlu końmi brzmiałoby fatalnie. Znaczy super, dobra, skipnijmy turę. A nie, ten doszedł, dobra. Ja go gdzieś zgubiłem. To jeszcze jednego poślemy na konie obok. Może jak będą tak dobrym surowcem handlować, to szybko się wylewelują i gdzieś tam może będą bronić przed tymi próbami przejęcia. Ewentualnie możemy zrobić siatkę zabójców, którzy będą polować na wrogich kupców. Zrobimy gildię asasyńską o kryptonimie Handeli i będą chodzić od kupca do kupca i ich eliminować. Tu nawet dobrze, że zostawiliśmy to Powis, bo teraz ci południowi Anglowie mają zajęcie, Powis ma zajęcie, jak widzicie oni non-stop tutaj walczą między sobą, status quo jest plus minus zachowany w tych dwóch potężnych miastach, także dobrze, że nie poszliśmy na północ. No cały czas się waham, czy jednak atakowanie tych pustych osad Sasów nie byłoby lepszym wyjściem niż ryzykowna inwazja na południe, ale już za dużo poświęciliśmy, za dużo zainwestowaliśmy, żeby się tam nie zdesantować. Dobra, tu się jeszcze jeden budynek powinien postawić. O, właśnie. A zbudujesz kolejną kapliczkę, żeby szybciej kulturę zmieniać? O Jezus, ale tu handel wyskoczył. A Londyn zarabia głównie z handlu. 3400. A to nasza nowa osada, która też tak wystrzeliła. Też z trade'u dużo zarabiamy. Podoba mnie się to. Podoba, że ten trade się tutaj kumuluje. Dramatyczne informacje. Sasi walczą z Rzymem. To ci inni Sasi. Północni Anglowie walczą z Powis, Mumu, czyli Munster walczy z Irlandczykami i tam mamy truz w Irlandii. Dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość.
Spróbujmy jeszcze raz pogadać z Powis. Może teraz będzie chciał zawieszenie broni? Nie, dalej very demanding? Okej, spoko. My mamy czas. Londyn jest w naszych imperialistycznych łapkach z pięknym, dużym, darmowym garnizonem. Dobra, bo teraz tak. To się flota chyba miała zrobić? Za jedną turę. To w następnej turze przetransportujecie, a my zaczynamy inwazję. Zaczynamy inwazję. Gdzie jest nasz szpieg? Tutaj. Zaczniemy myślę, że od Rzymian. A proszę bardzo, tutaj gigantyczna flota transportowa zablokowała wam porciszcze. Dobrze, że odkryliśmy to naszym agentem, bo nasza flota by się zablokowała. No to skoro port jest zablokowany, musicie zrobić desant troszeczkę bardziej na północ. Odkryliśmy Sasów z Germanii. Spoko, może z nimi jakiś sojusz machniemy? Pyk. No witam, drogich Rzymian. Przyszliśmy porozmawiać. Dobra, flota tutaj, pyk, 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 pyk. Ta osada dalej jest niezajęta, dalej jest niezajęta. Potem oczywiście najlepiej byłoby, bo to jest niebezpieczny rejon. Tu jakieś hordy germańskie mogą się przelewać, jakieś bunty, rebelie. Tu nigdy nic nie wiadomo, trzeba uważać, więc nie wiem, czy my tu na stałe zostaniemy, jeżeli chodzi o ten region, ale przybyliśmy, aby sporą liczbę szekli na pewno skumulować z tego obszaru. A, w ogóle w Londynie widzę, że mamy dostęp do unikalnych budynków. Możemy zrobić Welisk. Nie wiem, co to jest, ale to nam pozwala rekrutować jakieś post-romańsko-brytyjskie, rozumiesz, jednostki. No, na przykład tych, które mówiłem, że fajnie wyglądają i normalnie możemy ich rekrutować. Co prawda to ma gigantyczny debuff, minus 40 do tego. I chyba nawraca nas leciutko na religię chrześcijańską, ale mielibyśmy dostęp do dawnych rzymskich jednostek. Ciekawe. Dobra, skipnijmy turę. No zostaw go, bandyto, powiślański rzezimieszkowi, no. Może dlatego ci powiślanie powisowie nie chcieli... No i patrz, spadł tam kupiec? No oczywiście. No chyba, że całą wyspę byśmy podbili, dosłownie całą Wielką Brytanię byłaby naszą prywatną wyspą. I byśmy mogli wtedy swobodnie kupców tam rozrzucać, bo nikt by nam nie mógł kupca podrzucić. Bot chyba nigdy nie desantuje kupców. Co to jest? A, kolejna frakcja jakaś się nawróciła, ta? Święty Aostol. Jakiś tam mnich, misjonarz, rozumiesz? I on przybył do naszych przyjaciół dumnetyńskich ich nawracać, ale oni są nawróceni. 468, proszę bardzo. Co my tutaj mamy? Wielkie bitwy czasów naszych chyba. Ten rok był pełen katastrof. Zaczynało się ciekawie. Cesarz Leo zaokrętował 100 000 ludzi w Konstantynopolu na 1100 okrętów, aby zniszczyć Wandalów. Został wsparty przez wojska z resztek zachodniego Rzymu, która ekspedycja wyruszyła z Ostii pod dowództwem Marcellusa. Celem było odzyskanie Sycylii i Sardynii. To też osiągnęli. Zdesantowali się nawet w Libii, proszę bardzo. I ruszyli na Trypolitanie. Ale flota rzymska została zniszczona. 700 okrętów Rzymian zostało zniszczoną za pomocą statków ogniowych. Rozumiem, że Branden, ta? Tych wybuchowych, takich pułapkowych. Chyba ci Wandalowie nie mieli ognia greckiego czy czegoś tego typu. No cóż. Resztki uciekły na Sycylię. Ścigane przez mauryjskich piratów. No powiem wam tak, no... Nie będziemy grali w Attylę. Nie ma szans, że Zając zagra w Attylę. Nigdy w życiu. Straciliśmy agenta, trudno. 8000, mając 2 pełne armie. 8000. I nadal zarabiając 6, nie wydając nic. To jest bardzo dobra informacja. Kolejne wojny. Dobrze. Sojusz Gwindet z Regetto. Gdzieś tam na Walii. Kolejne jednostki. Raport budowlany. Świetnie. Po pierwszych burzliwych, bardzo burzliwych. O, można zrobić tego. Pancerze lepsze. To by było dobre, tylko mnie bardziej cały czas interesuje. Redukuje koszt budowy o 15%? No teraz ty mi mówisz, stawiamy to. Jest kamieniarz. Kamieniarza mamy. To jest drugi poziom, czyli my pierwszy poziom stawiali. Co ty gadasz? Dobrze wiedzieć. Ale to nie we wszystkich osadach chyba mamy do tego dostęp, bo tutaj na przykład nie widzę w ogóle.
No, tutaj nie ma. To jest Dołów Chesta. W tej osadzie możesz zrobić strażnicę, to jest nasza baza wypadowa na... O, tu mamy za tego, zadowolenie sprawa minus 20, ale możemy rekrutować jakichś kolejnych lokalsów jako garnizon. To jest nasza baza wypadowa na posiadłości rzymskiej. Tu się chyba osada rozwinęła, czy nowe budynki mamy? Ty, a ten budynek, gdzieśmy stawiali budynek do, proszę ja was, do rekrutacji monków naszych. Czy to się zbudowało? Tu się buduje, ok, jeszcze jedna tura została. Zobaczymy, jakich to monków możemy wystawiać. Oho, chyba flota rzymska wyczuwa, co się święci, bo zaparkowali tuż przed naszą flotyllą. Ale to niczego nie zmienia, bo my robimy desant 2 armii pełnych, że tak powiem, ładnie. Dorzuć może jeszcze lekutkie wsparcie. Zdesantuj ich. Zdeszantuj ich. Tutaj, pyk, dzień dobry. Pójdziecie... A, tu musicie iść naokoło. O kurde. Dobra, to w następnej turze was wysadziliśmy na ląd, żeby jak będzie tura Rzymu, żeby tej nam floty, jak nam zaatakują, żeby nic złego się nie stało. No jeżeli pójdziecie naokoło, jak flota przetrwa, to pójdziecie. Natomiast nasza armia z naszym wodzem zaczyna od inwazji na Bononie, gdzie mamy komandera Galii. Czy to jest przywódca frakcji rzymski? Tak po prostu sobie tutaj siedzi? Egidus Dux Romanorum. To jest chyba szefu rzymskiej Galii. No cóż. Słuchaj, mordeczko. Life is brutal and full of zasadzkas, a ty masz dużo szekli. Ty masz dużo szekli ukryty w swoich osadach. A więc wojna. A więc wojna. Jutowie najechali rzymską Galię. Na razie Franków zostawiamy w spokoju. No i rekrutujemy oczywiście posiłki. Tu już mamy dostęp do jakichś tam plus minus lepszych naszych jednostek, co mnie niezmiernie cieszy. Jeżeli o to chodzi. Przydałoby się też w razie czego przetransportować może dyplomatę na terytorium Rzymu, jakbyśmy chcieli gdzieś tam jednak podpisać zawieszenie broni. Git. Szekle 10 000, ale jest spoko. No jak będziemy stabilnie podbijać, łupić, no to będziemy cały czas oczywiście wychodzić na plus finansowo. Rzym ma 2 takie potężne floty tutaj. O kurde, 3 ma takie potężne floty. Niesamowite. Zablokuj port w Bononii. No, ciężko będzie zablokować fort w Bononii, jak my zaraz tam się zdesantujemy. Matyczne informacje. Sasi walczą z Dumnetami. Frankowie dołączyli do wojny z Jutami, czyli mamy też wojnę z Frankami. Dobrze wiedzieć. No, na razie ich sobie zostawimy w spokoju. Raport budowlany. Dobrze, dobrze. Fajnie, że w końcu mamy na tyle płynności finansowej. A, port nam zablokowali. Że możemy swobodnie budować. Non-stop, jeżeli chodzi o budynki. Jeżeli chodzi o nasze możliwości. Land trade 100%, trade 30, income 300, zdrowie publiczne minus 10. Buduj 2700, piękny budynek. Dosłownie wybitny. Tu na razie nic nie stawiaj, natomiast tu się zbudował, rozumiesz, nasza kapliczka i możemy Holy Mena zrekrutować. Kosztuje, że 200, utrzymanie 100, więc całkiem spora proporcja. W sensie, że kosztuje tylko 200, a potem połowę tego musisz non-stop co turę płacić. Dobra, bo my zdobywamy, proszę ja was, mogę ci to zablokować, no ale my w sumie płyniemy dalej. Szpiegu, szpiegu, szpiegu. No chyba, że drugą armię wyślemy w kierunku Franków. Możemy. Dobra, podzielimy nasze siły. Tu mamy najemników, mamy dużo najemników. Znowu ci fani rzymiańscy, których moglibyśmy w sumie rekrutować. U nas ich rekrutacja kosztowałaby 800, a utrzymanie też 800, a ci najemnicy kosztują w rekrutacji 4000, w utrzymaniu 800. Tu też jakieś rzymiańskie jednostki, nie, gotyckie. 2500. Jacie. 3000, Jezus, jacy to są drodzy najemnicy w rekrutacji. Dobra, zdobywamy ta wioska. Zdobywamy ta wioska. Fajnie byłoby na automacie, żeby nie tracić czasu. 35 straconych, okej, niech będzie. Niech będzie. No i mamy, Bononia.
Spadek populacji, średnio zadowoleni, okupacja 600. Wow, co? O, doktryna Rudego oddaje, podoba mnie się to. O, ależ będzie, rozumiesz, tutaj pyk. Enslave inhabitants, dobrze, pyk. No i od razu zadowoleni, populacja rośnie. Dobra, napraw im tutaj te wszystkie rzeczy. A, też mieliście handel tymi. To jest ładnie rozbudowana osada. Czy wy tutaj nie mieliście kościółka? Co jest? Gdzie tu jest kościółek? A, bo tu katedra jest! O kurde, ty, tu jest katedra. To trzeba zburzyć. Kolejne 3,5 tysiąca szekla. Dobra, katedra zburzona, no i teraz możemy stawiać. Od razu kapliczek buduj. Od razu zmniejsz podatki. Dobrze, przetrenuj co się da, chociaż my od razu lecimy chyba dalej, nie? No i mamy 30 tysięcy, rozumiesz? Dobra, misja już nie jest tego. Nie obowiązuje nas misja. Jesteś śmieszni rebelianci. Co to za łucznicy? 7 misji ataku, wyglądali mocno zawodowo. Co my tutaj musimy przetrenować? Procarzy i tego. Zrobimy, że zostawimy tutaj tych procarzy jako garnizon. A może jeden oddział tych? Weź was połącz. Weź was połącz. A, i tutaj zostało 17. Zostawimy tych 17. Wy jesteście lekutko rozsierdzeni. Lekutko, że tak powiem. To zostawimy wam tych 18. No i 75. I w międzyczasie będziemy oczywiście dosyłać posiłki. Bo będziemy musieli przerwać blokadę morską. Ale tu są same statki transportowe, nie? A tu mamy dwie jednostki bojowe. Powinniście sobie poradzić? No to jakieś statystyki do walki ma, no ale w porównaniu do naszych... A, to aż tak dużo różnicy nie ma. Dobrze byłoby wygrać tą bitwę morską. O, clear victory. Prawda, straciliśmy jeden okręt. Ale mamy na razie bezpieczne połączenie, bo trzeba będzie jednostki dosyłać. Przetrenuj okręty, zrekrutuj tych rzezimieszków, może na razie tych bardziej szybciej, żeby podrzucić. I tu mamy kolejny oddział, o pyk, który przerzucimy. I tu się nowe rekrutują, o właśnie o to chodziło. I będziemy dosyłać wsparcie na naszą inwazję. A że teraz mamy potąd hajsiwa, to możemy non-stop rekrutować. Rozpoczynamy wielką inwazję. No cóż, skoro Imperium upadnie, no to musimy z tego jak najwięcej skorzystać. Jak najwięcej musimy skorzystać z upadku Imperium. Kiedyś może sobie wrócimy do tej modyfikacji. Wrócimy sobie do tej modyfikacji i zagramy po stronie Rzymu. Spróbujemy uratować Romę przed upadkiem. Tu jest jeden okręt, który nic nie robi. Dobra, to wy idziecie teraz w kierunku tej osady? No właśnie, bo to byli jacyś rebelianci. No właśnie, tych rebeliantów też zdobędziemy. Potem jest kolejna wielka osada Zimu. Tym agencinom jeszcze jeden agent by się przydał. Możemy tu agentów rekrutować? Kurde, nie możemy, ale możesz tego Messengera zrekrutować. Dobra, tu są dwie osady. Pójdziesz na południe zobaczyć, co tu dalej się chowa. Skipnij turę. O, południowi Anglowie zajęli tą jedną z dwóch osad Powiś na naszej granicy. Okej. Musieli rozbić tą dużą armię, teraz się koncentrują przy tej ostatniej osadzie. My, tak jak mówiłem, dalej na północ nie idziemy. Tam bieda, łowcze gówna i bagna. To nas nie interesuje. Saksonii. 69. W tym roku Wandalowie zwrócili swoją potęgę na wschód i najechali Epirus. Ale zostali odparci na Pelopones. O, proszę bardzo. Nadal nie mogę pojąć, jak takie piękne imperium zostało podbite przez jakichś ludzi, którzy nie wiedzieli, do czego służą publiczne szczotki w kiblu. Wzmocnij region. Słuchaj, taki jest plan. Oho! 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 O kurde, ja myślałem, że oni gdzieś tam zajęci są i prowadzą swoje wojny gdzieś tutaj w Germanii, w Galii. A tu widzę, że nagle dwie pełne armie mi wyskakują. Relacje pogorszone. To może ta inwazja aż taka kolorowa nie będzie. Że będziemy dosłownie puste wioski zajmować. Poczekaj. Koszty budowy. O, minus 20%. Już mi się podobasz. Już mi się podobasz.
Tutaj na pewno, żeby szybciej jednostki rekrutować z naszej prowincji docelowo wyjściowej. Target field, lepsze jednostki. Dobra, pyk. W tej osadzie. Fajna wysepka, jako pozycja wyjściowa. Tak samo... O, tutaj też są te koszty budowy minus 15, to zbudujemy. Bo w tej osadzie będzie można dużo budynków stawiać. Dobra, w Bonani się zrobił kościółek. Od razu stawiamy na wyższy poziom. Od razu robisz szpiega. Przetrenować nie możemy, ale zaraz doślemy posiłki. Dobra, i to wszystko jest w Bonani, bo się naprawiło. No to plan jest taki, żeby poplądrować ile się da. Kurde, 2 armie dojdą. Czy my chcemy walczyć z nimi? Wy posiadacie inne jednostki. Wy posiadacie inne jednostki, to już nie są nasze jednostki. W sensie naszego typu. Niestety tym jednym agentem tam zablokował niestety przejście przez rzekę. Ale to wygląda jak jakaś masa mobików takich zwykłych? 29, 27 defa mobiki. No nie, to w takim razie kumulujemy nasze armie, jakbyśmy to mogli z marszu, chyba żebyś otworzył bramę. Co ty na to? Otworzysz bramę? 46%. Spróbujmy. Salicki Burg. Musisz wejść do miasta i teraz otworzyć bramę. Dobra, masz 24% szans, że brama się otworzy. Kto się zgłosi na ochotnika? Może wy się zgłosicie. No, zobacz, czy jest brama otwarta. O, brama jest otwarta! No i pyk! To jeszcze to sobie złupimy. Ależ pięknie. I w sumie to wtedy moglibyśmy tu zostać. To jest ten chłop, który z tej naszej wysepki tutaj, on zaczynał w tym Whitburu, poplądrował sobie tutaj pyk tą osadę, Winchester splądrował, Szekle zebrał, rozumiesz? Potem sobie poszedł, zdobył Londyn i teraz my go władowali, rozumiesz? I on wykorzystał agenta, no i no normalnie ten Widgar to jest taki rzezimieszek. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś śmieciowe jednostki. Ładnie na automacie poszło. No, to też wygląda na dużą osadę. O, 23 000, nice. Nice. Plądrujemy. No i teraz mamy z powrotem, moglibyśmy nawet wyjść z tej osady. Albo możemy się tu okopać i bronić. Bo mamy jednostki fajne do obrony. Nawet kawalerię, żeby wyjść i kajtować. A ja bym tu został. W Teresoburgu. Zostaniemy w Teresoburgu. Chciwie. Co wyznają Frankowie? Frankowie wyznają porządną religię. Porządną religię wyznajecie? Gdzie? Nie, no wy chyba sobie żartujecie. Zburzyć. Zburzyć! O, 3-kroć zburzyć. Dobrze. No i to fajny przyczółek, podoba mi się. Bardzo fajnie. Chłop dostał, co ty dostałeś? Slave? Slave trader. A, niewolnicę dostałeś. No proszę. System dowodzenia przeciwko rzymskim. 5% do cash gain from looting. O proszę bardzo, jeszcze więcej będzie szekli gromadził. Sniki, okej, dobry generał. No to było sniki, że tym agentem weszliśmy i to z marszu mogliśmy zająć. Było 50/50, że przemknie się do miasta i 1/4, że otworzy te bramy. Dobra, teraz tak, ładuj tu żbiczków. Wpływamy do portu. Fajnie, że w jedną turę możemy od portu do portu przepłynąć. Wzmocnimy ten region. Jakaś armia idzie. No tutaj zanim będziemy mogli swoich rekrutować, to minie sporo czasu, żeby nawrócić to wszystko. Mamy 1% Arian. Możemy tam wysłać agencinę. 65%. 64%. Możemy agentów wysyłać. Możesz jeszcze zrekrutować? To rekrutuj! Zrobimy pielgrzymkę pogańskich teutonów, aby nawrócić Galię. Z powrotem może nie na celtyckie wierzenia, ale na germańskie. I też mamy osadę do zdobycia. Dokładnie. Tutaj też na automacie 36. No te automaty w końcu będą boleć. 3000, bo to widzę, że się buntowało i było już plądrowane. Co to jest za flota? Fryzowie? Fryzyjska? Pewnie jest tutaj z tych regionów. Tu gdzieś powinni być ci... Chyba nawet widziałem. O, tu. No. To też nasze ziomki powinny być. Pokaż, z czym walczy Rzym. Rzym walczy z Sasami, z Jutami, Turyngami, Saksonami. Saksonii?
Saksonii. Z Gotami i z tymi. Trzeba znaleźć Turyngów, trzeba znaleźć Gotów i trzeba znaleźć tych Saksonów i podpisać z nimi intrantne sojusze obustronne. Dobra, kościółek burzymy. Napraw to. Postaw kapliczek. Tak z ciekawości, bo mamy tutaj agenta, zobaczmy. Zawieszenia broni nie dasz, ale bardziej mnie interesowało, ile masz prowincji. O kurde, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus stolica 10. Macie 10 osad, gdzie my kontrolujemy 11, więc oni mają w sumie mniej więcej tyle, to co my. To wszystko gdzieś tutaj skumulowane w jednym miejscu. No to oni będą sporo armii wystawiać. A Rzym? Pokaż może jeszcze wykresiki. Pokaż proszę ja ciebie. Pokaż Rzym. Pokaż Franków. Pokaż Powiślan. I pokaż Sasów, ale tych na wyspie. To są ci. Militarny ranking. Frankowie najsilniejsi, my najsłabsi, no ale to zawsze tak jest. Ale powoli odbijamy ten nasz wskaźniczek potęgi. Produkcyjny ranking nam wystrzeliła produkcja. Terytorialny ranking rośniemy. Mamy więcej prowincji niż Rzym. O proszę bardzo, Frankowie Co? Jak policzyłem, że mamy więcej prowincji od Franków, co jest? Dobra, nie wiem jak to działa. Finansowy ranking. Widzę, że kogoś tutaj po 1 milion leci. Pierwsza bańka. Ranking populacyjny, okej. A pokaż mi 5 najlepszych frakcji. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie jesteśmy w pierwszej piątce. Jesteśmy tutaj, a to jest pierwsza piątka. W ogóle Frankowie są najsilniejszą frakcją chyba. Według tych rankingów. I właśnie wypowiedzieliśmy im wojnę. Im i Rzymowi. Nice. Ale, proszę Państwa, tutaj podziękuję Wam za uwagę. Mamy 40 000 szekli, w następnej turze 52 000, więc faktycznie nasza frakcja podplądrowanie oddaje. Tymczasem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał, że inwazja na Rzym seria nie przymula. Do następnego. Cześć, cześć.